Zrobiłaś świetny projekt w Canwie, ale literówka, jakiś błąd ortograficzny, czy po prostu zwykły brak ogonka psuje ci cały efekt? Powiem ci, że Canva ma teraz genialne narzędzie AI, które dosłownie w parę sekund wyłapie błędy i poprawi je za ciebie. Cześć, z tej strony Iza. Witam cię serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę ci pokazać funkcję z AI, którą całkiem niedawno odkryłam w Canwie i mimo tego, że wydaje mi się, że ja tę Canwę znam całkiem dobrze, to jednak udało jej się mnie zaskoczyć. Tak więc trzymaj się, a ja ci pokażę prawdziwy game changer. Znajdujemy się w tej chwili na stronie głównej Canvy i standardowo, żeby tutaj się znaleźć, należy wpisać w pasek adresu www.canva.com i się zalogować, a jeżeli nie masz jeszcze tutaj konta, to trzeba to konto założyć i jak to zrobić, pokazuję ci w moim wcześniejszym filmie. Jak widzisz, strona główna Canvy się trochę zmieniła, ponieważ parę tygodni temu, chyba dokładnie 2, jak dobrze pamiętam, Canva przeszła olbrzymią, ale to naprawdę olbrzymią aktualizację i ma tyle świetnych narzędzi w tej chwili, nowych narzędzi w sobie, że to jest po prostu wow. Ja ci dzisiaj tych narzędzi nie będę pokazywała, na to przeznaczę kolejne filmiki, które się pojawią na moim kanale. Natomiast dzisiaj chciałabym ci pokazać, jak Canva, można powiedzieć, że w pewien sposób uratuje twoje projekty. Więc tak, ja sobie skorzystam już z gotowego projektu, który tutaj mam przygotowany, natomiast ty, jeżeli chcesz stworzyć nowy projekt, to w tej chwili, pamiętasz, tutaj na górze była taka wyszukiwarka, w którą wpisywaliśmy rodzaj projektu, jakiego znaczy szablon, jaki szukamy. W tej chwili trzeba kliknąć tutaj na szablony i tutaj w tym miejscu po prostu wpisać, na przykład, nie wiem, post na Facebooka. No i tutaj, jak widzisz, pokazują nam się różnego rodzaju podpowiedzi. Ale tak jak mówiłam, ja nie będę z tego korzystała, ponieważ ja mam już przygotowany szablon, na którym chcę wam pokazać to, co Canva potrafi. Tak więc pozwolę sobie w niego wejść. No i tak jak tutaj widzisz, jeżeli tworzysz jakiegokolwiek e-booka, czy jakiekolwiek materiały do sprzedaży, posty, czy choćby, nie wiem, ofertę w PDF-ie, to narzędzie, które ci za moment pokażę, uratuje cię zapewne nie jeden raz. Myślę, że każdy z nas popełnia jakieś błędy ortograficzne i to nie jest tak, że my wszyscy potrafimy po prostu w 100% bezbłędnie wszystko pisać. Mimo że polski w większości przypadków dla nas jest jednak językiem ojczystym. Bardzo często się też zdarza, na pewno mi się to zdarza w ogóle bezapelacyjnie często, że ja zjadam ogonki. Czy to są czy on, czy na przykład chcę napisać łaska, piszę laska, to taki sławetny przykład, tak? No niestety, nie wiem jak ja to robię, ale po prostu to robię. No i właśnie dlatego dzisiaj chcę ci pokazać, jak możesz to zrobić, jak możesz to wszystko naprawić, naprawdę dosłownie w parę sekund i nie martwisz się o swój projekt. A więc tak, jeżeli masz tutaj, tak jak ja, napisany tekst z błędem, jak widzisz, ja tutaj dałam dosyć ekstremalny taki tekst z dużą ilością błędów, no po prostu aż oczy bolą, jak się na to patrzy. No to zobaczymy, co to narzędzie potrafi teraz zrobić. Więc klikamy lewym przyciskiem myszy na tym tekście. Następnie, jak widzisz, tutaj na górze mamy różne ikonki. I my klikamy sobie na ten magiczny tekst, a następnie jak wyświetliła nam się tutaj, jak widzisz już, wyświetliło nam się menu, wchodzimy po prostu na popraw pisownię. I zobacz, tutaj na dole z automatu, jak gdyby wszystko nam się poprawiło. Nie wiem, czy to mi się uda. Nie uda mi się przesunąć. I teraz, co należy zrobić, żeby ten tekst poprawić? Tak naprawdę to nic. Należy tylko albo myszką kliknąć tutaj, albo wcisnąć Enter. I dzieje się magia. Widzisz? Od razu lepiej. I nawet oczy nie bolą, jak się patrzy teraz na ten tekst. Tak więc musisz przyznać, że jest to mega, mega, mega łatwe.
A teraz chciałam Ci pokazać drugi przykład, taki już naprawdę mega ekstremalny. I żeby pokazać Ci, że AI nie jest taki doskonały, jak wszyscy go uważamy, albo przynajmniej większość z nas uważa, i pokażę Ci, że też Canva potrafi się, znaczy nie Canva, tylko AI potrafi się mylić. No jak widzisz, tutaj jest kawałek takiego naszego sławetnego wierszyka. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. No dobra. No to jeszcze raz. Klikam, naciskam ten ołóweczek, czyli magiczny tekst. Popraw pisownię i zobacz, co nam napisał AI. Pan kotek był w górach i leżał w łóżeczku, a my chcemy, żeby był chory. No i tutaj też zrobimy zastąp tekst, ale to w górach, no niestety musimy już poprawić samemu. Ale większość tekstu, jak widzisz, jest poprawiona. Musisz przyznać, że naprawdę to jest genialne rozwiązanie, jest mega przydatne i ja bardzo osobiście liczę, że na pewno nie raz, nie dwa, nie pięć będziesz z niego korzystała. Ja powiem Wam, że często korzystam właśnie ze względu na te wszystkie ogonki, które czy te zamiast ły, gdzie piszę ly, no to w tych miejscach notorycznie, po prostu notorycznie. Jeśli korzystałaś już lub korzystałeś z tej funkcji, to koniecznie, bardzo Cię proszę, daj mi znać w komentarzu i napisz mi swoje odczucia. Jeśli natomiast nie korzystałaś z tej funkcji, czy nie korzystałeś z tej funkcji jeszcze, to koniecznie, naprawdę koniecznie ją wypróbuj i też wróć do mnie z feedbackiem, jak Ci się to podoba. No i nie zapomnij kliknąć suba i łapki w górę, po to, żebyś dostał powiadomienie i mógł, czy mogła wrócić tutaj po więcej takich fajnych trików, które ułatwią Ci pracę online. Pa!